Siemka, ja jestem Adacho i najwyższa pora, żeby wracać do świata żywych. A w zasadzie do świata martwych, bo Dragon Ball obecnie jest trochę martwy. Ale już niedługo, bo nie wiem kiedy to widzicie, ale na pewno jeszcze przed Genki Damatsuri, czyli ogłoszeniami Dragon Ballowymi. Dlaczego mówię, że wracam do świata martwych, czyli do świata Dragon Balla? Bo ostatnie kilka dni to był dla mnie tytanowy letarg, że tak powiem. Tak jak wam ostatnio mówiłem, byłem w transie oglądania Attack on Titan i nagrywania o tym anime. Mało tego, mimo tego, że skończyłem to już 3 dni temu jakoś, w momencie, w którym to nagrywam, nadal to anime nie wychodzi z mojej głowy. Mało tego, nawet dzisiaj z tego co pamiętam śniło mi się to. Nie pamiętam dokładnie snu, no bo wiadomo jak to jest ze snami, ale jestem pewien, że śniło mi się to anime. I jestem ciekaw, czy to zostanie na dłużej, czy to jest może po prostu kwestia tego, że mój umysł nie dostawał innych bodźców przez te kilka dni i trochę muszę się z tego oczyścić. Nie mówię, że chcę, ale zobaczę jak to będzie. Póki co wracamy sobie do mangi Gine Reboot, a konkretnie do spin-offa tej mangi, która opowiada o przeszłości Bardoka i Gine. Jeśli pamiętacie jak skończyliśmy ostatni rozdział, to myślę, że ta strona będzie wam znana. Stalowy rozpruwacz za rozkazem Kaliona zaatakował Gine i Bardoka, którzy byli na skraju krateru, no i myśmy zakończyli w tym momencie, gdzie oni do tego krateru wpadają. Jak się ta historia zakończy? Prawdopodobnie happy endem, tylko w jaki sposób do tego happy endu dojdziemy? Nie wiem, ale się, no właśnie, nie domyślam. Nie, akurat się tutaj nie domyślam. Zapomniałem w ogóle przeczytać komentarza autora, więc myślę, że sobie tutaj wejdę w komentarze i przeczytam wam go teraz. Okej, jako mały spoiler zdradzę wam coś z wyprzedzeniem. Postać Kaliona nie została stworzona wyłącznie jako czarny charakter. Powstała też po to, żeby wzmocnić więź między Gine a Bardokiem. Od początku chciałem, by ta relacja naprawdę się umocniła w samym środku walki, pod presją, w niebezpieczeństwie i przy decyzjach, które nie są łatwe. I właśnie to już wkrótce zobaczymy w świetnych filmach, które przygotuje dla nas Adacho. Szykujcie się, bo nadchodzą naprawdę mocne, intensywne momenty. Co tu dużo mówić, dziękuję za taki komplement, ale to dosłownie brzmiało jak zapowiedź Next time on Dragon Ball Z. Autor tej mangi dosłownie zrobił nam taką zapowiedź, jakiej ja nawet bym sobie przed własnym filmem nie zrobił, także dziękuję bardzo, tak jak mówię. I tak jak autor tutaj wspomniał, przechodzimy do dalszej części tej historii. Fasza i Toma oczywiście byli gdzieś tam z boku i walczyli ze swoimi rozpruwaczami. Toma i Shugesh, z tego co widzę, też do nich dołączyli. Bardok, ginę! Fasza, poczekaj, nie opuszczaj swojej pozycji. Co jest z tobą, Toma? Nie widzisz, że Bardok i Gine potrzebują naszej pomocy? Wiem, ale jeśli teraz się nie rozmnożymy, tylko rozdzielimy. No, w matematyce mnożenie i dzielenie jest na równi, jeśli chodzi o kolejność wykonywania czynności, więc pomyliło mi się po prostu. Tak samo jak to, że niektórzy zamiast ilorazu inteligencji mają iloczyn inteligencji. No dobrze, te kreatury... Na kaszel najlepsza woda z kranu. I przeterminowane pierogi z mięsem, które właśnie zjadłem godzinę temu. Także zanim się zesram z wrażenia, mam nadzieję, że zdążę nagrać ten odcinek. Te kreatury najprawdopodobniej zniszczą nasze statki. Nigdy wtedy nie uciekniemy z planety. Więc zanim uratujemy naszych kamratów, musimy uratować siebie. Przegrupujmy się i wymyślmy strategię do walki z tymi bestiami. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tutaj naszą drużynę otaczają już 3 rozpruwacze. A my jesteśmy na dole tej jaskini. Gine, widzę, że tutaj opatruje Bardoka, ociera mu twarz. Przecież Bardok w ostatnim rozdziale widzieliśmy, jak nabył swoje kultowe blizny. O, Gine? Bardok, obudziłeś się. Dzięki niebiosom. Jestem taka szczęśliwa. Wiedziałam, że ci się uda. Kalion! Gdzie ten drań uciekł? O! Aha, no tak, przecież on został tutaj przedziurawiony. Gine jak w ogóle zabawnie macha ogonem, jak pies, który się cieszy, że właściciel wrócił do domu. Nie powinieneś się aż tak dużo ruszać. Byłam w stanie tylko cię opatrzyć, żeby zatrzymać krwawienie. Ale co się stało podczas walki? I gdzie my jesteśmy? Jak się tutaj znaleźliśmy? W Kakarocie! Ja pierniczę! Są takie jaskinie i takie kryształy na ścianach. Jakimś cudem znaleźliśmy się głęboko pod powierzchnią. Nie wiem, co się dzieje w walce. Wiecie, co teraz powinno być? Bardok bierze kilof, wykuwa ten kryształ, tworzy z pierścionek i daje jej pierścionek zaręczynowy z wielkim diamentem. Okej, dobra, poleciałem. Kiedy oprzytomniałam, spadaliśmy przez tę dziurę. Byłam w stanie nas zabezpieczyć tuż przed tym, jak uderzyliśmy w ziemię. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, ale musiałam zdjąć twoją zbroję, żeby opatrzyć cię właściwie. Wszystko w porządku. Więc to ty nas uratowałaś przed upadkiem. I to ty za... Bardok, przecież ona przed chwilą o tym powiedziała. Tak, to ona cię opatrzyła i to ona...
uratowała was przed upadkiem, ale nie wszystkie rany, bo Bardock ma jeszcze przecięcie. I tutaj ginę, zakłada kolejny bandaż. I to jest to samo, co było w dzieciństwie. Ginę na tej samej ręce zakładała bandaż Bardockowi. Wiesz, zawsze myślałem, że to ja byłem tym, który o ciebie dbał. Ale wygląda na to, że to ty jesteś tą, która dba o mnie. Bardock, to naprawdę nic takiego. Uratowałeś mnie wiele razy, więc myślałem, że będziemy stanowić dobrą drużynę, która będzie się zawsze wspierać. Swoją drogą, chciałbym cię o coś zapytać. Na tamtej planecie, którą podbijaliśmy, dlaczego uratowałeś mieszkańców? Bardock oczywiście o tym wiedział, więc wiemy, że on wiedział, tylko Ginę myślę, że się nie domyślała, no bo Bardock wtedy wisiał w powietrzu i to wszystko obserwował, więc my wiemy, że Bardock wie, ale Ginę nie wie, że Bardock wie. Widziałeś, co się wydarzyło? Nie odpowiadałaś poprzez scouter, więc przynajmniej to jest wyjaśnione, to bardzo fajnie. Ginę nie odpowiadała poprzez scouter, więc Bardock poleciał sprawdzić, co się dzieje. Jeśli byłbym kimkolwiek innym, miałabyś poważne kłopoty. Na szczęście dużo się działo, jednakże wiesz, że konsekwencje byłyby duże. Dlaczego to zrobiłaś? Trudno jest mi to wyjaśnić, ale po prostu nie mogłem ich zabić. Widziałam ich przerażone twarze, widziałam siebie, moje strachy, moje słabości. Nie byłam w stanie ich tak po prostu zostawić, więc zdecydowałam, że im pomogę. Ginę zaczyna ryja drzeć i zaciskać opaskę na ręce Bardocka coraz mocniej. Ta misja miała być łatwa, a ja pokazałam im litość. Byłam przygotowana na to całe życie, a kiedy moment nadszedł, nie udało mi się. Przepraszam, jeśli cię zawiodłam. Jeśli musisz to powiedzieć innym, nie będę cię zatrzymywać. Zawsze taka byłaś. Ale nie winię cię, że pokazałaś litość swoim przeciwnikom. W tym przypadku to nawet nie byli przeciwnicy, no nie? Podczas walki to jeszcze można byłoby mieć do Ginę pretensje, no bo mamy pojedynek na śmierć i życie, no to wtedy nie powinna się zastanawiać, czy ma wygrać, czy zlitować się nad przeciwnikiem, bo to mogłoby kosztować jej życie, ale w tym przypadku tutaj nawet nie było mowy o żadnych wrogach, to byli zwykli cywile. Jeśli te newsy dotarłyby do króla, nie chcę nawet sobie wyobrażać, jaka kara by cię spotkała. Zatrzymam to jako sekret. Ale musisz pamiętać, Ginę, jesteśmy Saiyanami. My podbijamy planety. Jeśli naprawdę chcesz zrobić wszystko, żeby stać się wielką wojowniczką, musisz przynajmniej udawać przed innymi. Zachować jakieś minimum. Dzięki, Bardock. Ja spróbuję. A jak już jesteśmy ze sobą tacy szczerzy, teraz to moja kolej, żeby cię o coś zapytać. I chciałabym, żebyś był ze mną szczery. Jest mi dziwnie czytać teksty Ginę, która mówi do mężczyzny, no bo muszę mówić, chciałabym, żebyś ty mi był wierny i muszę bardzo mocno się zastanawiać nad tym, żeby to dobrze powiedzieć, bo nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mówić w ten sposób. Dziwnie się to czyta z podziałem na role damsko-męskie. Czy to prawda, co powiedziałeś Kalionowi? Jestem naprawdę dla ciebie ważna? Naprawdę aż tak bardzo do mnie dbasz? Powiedz mi, powiedz! A, widzisz, nie pamiętam tak naprawdę, co powiedziałem. Myślę, że to utrata krwi sprawiała, że paplałem głupoty. Ginę się obraża. Wiesz, myślałam, że naprawdę będziesz szczęśliwy po tym, jak zobaczysz mnie po tylu latach. Ale teraz widzę, że to nieprawda. Zawsze byłeś zimnym i zachowywałeś dystans w porównaniu do innych. Ale kiedy byłeś sam na sam ze mną, zmieniało się to i zaczynałeś być zabawny. Ale teraz byłeś moim najlepszym przyjacielem, Bardock. Nigdy nie zapomnę tego czasu, który spędziliśmy razem. Ale wtedy potraktowałeś mnie jak... zwykłego, nieznajomego. Okej. Będę z tobą szczery, mówi Bardock. Jestem gejem. Jestem gejem, a Shugesh to mój narzeczony. Błagam, niech tak powie, a potem powie, że to żart. Shugesh, kocham Shugesha po prostu. Przepraszam, nie mogę tego dłużej kryć. Co jest, dzieciaku? O, mamy tutaj jakieś backstory Bardocka, który był gnębiony w dzieciństwie. A, to podczas tej misji na tej planecie był gnębiony i było tak trudno, że prawie umarłem. Musiałem się powstrzymywać przed pokazywaniem jakichkolwiek słabości. Musiałem po prostu przetrwać. Zostałem doprowadzony niemalże do szaleństwa i rozpaczy. Ale była jedna rzecz, która w mojej głowie sprawiała, że zachowywałem piątą klepkę. To byłaś ty. Czas, który spędzaliśmy razem jako dzieci, nigdy tego nie zapomniałem. Nie byłem w stanie stwierdzić dlaczego, ale chciałem do ciebie wrócić. Kiedy zobaczyłem cię po tylu latach, byłem zmieszany. Nie byłem już tą samą osobą, którą byłem wcześniej. Twój widok wtedy sprawiał, że czułem się słaby, ale silny jednocześnie. Nie byłem w stanie tego zrozumieć, dlatego zachowywałem się w ten sposób, gdy byłem z tobą. Ale nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby ktokolwiek, zwłaszcza ty,
zobaczył moją słabość. A, nie jestem przyzwyczajony do mówienia takich rzeczy. Bardock się opamiętał, że przecież jest zimnokrwistym Saiyaninem. Nie no, może będzie jeszcze jedna sprawa z tym pierścionkiem tutaj, nie? Nie każ mi się powtarzać. Nigdy nie przestałem o tobie myśleć, Ginę, i cieszę się, że cię widzę. Ona już płacze. Ona już płacze. Ona ogląda ten serial od 20 minut i już się przywiązała do bohaterów. Ach, nic co powiedziałem nie ma sensu. Zapomnij o wszystkim. Po prostu stąd wyjdźmy i... A Ginę łapie go za buzię. I teraz będzie, uwaga, ich pierwszy pocałunek. Nie, kurwa, wybuch! Wybuchło coś! Ale było blisko. A Bardock już, kurde, też był gotowy do tego, widzicie? Bardock już tam leciał się ze ślimakiem. Mówi, a dobra, ty. Było warto. Było warto. Było warto trochę pozmyśleć dla ślimaka. Przepraszam, przecież oni skończyli jako małżeństwo, nie? Wow, skąd ta eksplozja? Nie może być, czy to Kalion? Ty draniu! Jak śmiałeś zniszczyć najbardziej romantyczny moment w moim życiu, mówi Ginę. Nie mogłeś poczekać 5 minut? Nie rozumiem. Jego rana powinna być śmiertelna. Jakim cudem się dalej rusza? Ginę. O nie, i nie było pierwszego pocałunku. Patrzcie, on zaatakował najpierw Ginę. A niech to, zapłacisz za to. Ale on atakuje to miejsce, w którym Bardock został zraniony. I on wypluwa krew. Nie pozwolę ci zrujnować moich planów. Tym razem cię zabiję, mówi Kalion. No pomóżcie. Ty, co tu się dzieje? Ginę odpala Ultra Instynkt? Z tymi modyfikacjami, które mam w swoim ciele, te rany sprawiają, że staję się tylko silniejszy. Ledwo cokolwiek czuję. A teraz zakończę to wszystko raz na zawsze. Bardock, wszystko w porządku? Proszę, obudź się. Bardock? Podoba mi się to, że mamy tutaj hiszpański odwrócony znak zapytania. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Nie w ten sposób. Oszczędź sobie gadania. I tak już cię nie słyszy. Szkoda, ponieważ chciałem sprawić, żeby cierpiał trochę dłużej. Ale nie martw się, kobietko. Na pewno go spotkasz. W zaświatach! Jahahaha! Podoba mi się też to. Jahahaha! Nie wybaczę ci. Nigdy ci nie wybaczę, mówi Ginę, która nagle jest otoczona jakąś dziwną aurą i kurde bele, może tutaj odpali coś w stylu Bardocka kontra Gasa. What the hell? Wykrzykuje tutaj Kalion, a Ginę zaczyna się wzmacniać. Wygląda inaczej. Czyżbyśmy mieli jakieś przebudzenie saiyańskiej mocy, które, tak jak mówię, nawiązuje trochę do tej sytuacji z Basem i Gardockiem? Gasem i Bardockiem? Co się z tobą stało? Mówi Kalion. Bardock się przebudził. Ginę? Wow! Nie nauczyłaś się swojej lekcji, kobieto? Twoje ataki nie mają... Ginę go jednym ciosem, trafia i go po prostu odrzuca w powietrze? Kalion trafia w skałę, a Ginę po tym ciosie traci przytomność i upada. Ginę? Bardock? Wszystko w porządku? Coś ty właśnie zrobiła? Bardock, czy żyjesz? Hej, uspokój się. Jestem poważnie ranny, pamiętasz? Czekaj chwilkę, co się wydarzyło podczas walki? Wow, to Kalion? Czy to ty to zrobiłeś? Jesteś niesamowity, Bardock. Nie mogę uwierzyć, że przegapiłam całą akcję. Czekaj, Ginę. Chcesz powiedzieć, że niczego nie pamiętasz? Ona niczego nie pamięta! Ale szkoda, że tylko wytrzymała jeden cios. Chciałbym zobaczyć, jak ona go klepie, po prostu ubija jak schabowego. Wszystko, co pamiętam, to to, że Kalion cię znokautował. Wtedy bałam się, że już nie wstaniesz. Nie martw się. Nie wiem, co się stało, ale cieszę się, że jesteś cała. Swoją drogą to trochę nostalgiczne, widzieć cię z twoimi rozpuszczonymi włosami. Dobrze wyglądasz. O, chcesz powiedzieć, że podobam ci się bardziej z moimi rozpuszczonymi włosami? A jakie miała wcześniej? A, miała spięte. Faktycznie, miała spięte w kucyk. Nie powiedziałem tego. Nie przekręcaj moich słów. Kalion się budzi. Wiecie, co mogliby teraz zrobić? Wife, husband, kamehameha. Niech oni zrobią jakiś wspólny... Ej, może tak być w sumie, nie? Wspólny atak Bardocka i Ginę. No nie wierzę. Jakim cudem on dalej stoi? Ta siła była fenomenalna. Chyba już was rozumiem. Ciebie, Ginę. Tak się nazywałaś, prawda? Tak, a o co ci to chodzi? O co chodzi ci? Mam dla ciebie małą propozycję, którą możesz uznać za interesującą. Masz duży potencjał. To byłaby strata, gdybyś go zignorowała. Co powiesz na to, żeby dostać takie modyfikacje jak ja? Moglibyśmy poszukać tego naukowca, który pracował nad moim ciałem i poprosić go, żeby zrobił to samo z twoim. Kiedy ja stanę się królem Saiyan, będę potrzebował królowej. Czy to brzmi jak interesująca propozycja?
Chcesz, żebym ja miała zmodyfikowane ciało jak twoje? Pojebało cię, nigdy bym się czegoś takiego nie dopuściła. Koniec negocjacji, mówi Bardock. Ginę nie zeszłaby do twojego poziomu. A teraz zakończmy to. Z jednej strony cieszę się, że Bardock i Ginę są tutaj sami, bo po pierwsze mogą szczerze porozmawiać, po drugie ta więź, tak jak tutaj autor pisał, dzięki temu, że oni muszą na sobie polegać, a nie na faszy, torze i tak dalej, i reszcie ekipy, no ona się bardziej zacieśnia, no nie? Oni są skupieni tylko i wyłącznie na sobie, mamy tutaj bardzo mocno budowanie ich relacji, ale z drugiej strony ciekaw jestem, czy reszta ekipy Bardocka, Fasza, Szugesz i tak dalej będą też odgrywać jeszcze jakąś ważną rolę w tej historii, ale zobaczmy. A, rozumiem, więc jesteście parą, tak? W takim razie to wyjaśnia wszystko. Z drugiej strony wydaje mi się, że zmienisz zdanie, jak Bardock będzie roztrzaskany na kawałki. Więc ostrzegałem was. Będziecie przeszkadzać w moich planach, umrzecie. Dlaczego nie zostawisz reszty mi, Ginę? Nie wyłączaj mnie z tej gry. Nadal mam energię do wykorzystania. Jesteś uparta, prawda? Po prostu rób co każę. Zapomnij o tym. Nie jesteś w pozycji, żeby walczyć samemu. Nieważne co powiem, nie zmienisz swojego zdania, prawda? Ha, i lepiej się do tego przyzwyczajaj. Ha, ona już mu mówi, że będą żyć razem do końca. W sumie tak było. Żyli razem do końca życia, chociaż Bardock często był nieobecny, bo latał na misję. No dobra, w takim razie nie mamy wyjścia. Słuchaj mnie uważnie. Mimo, że Kalion posiada ciało znacznie wytrzymalsze od naszych, musi mieć jakąś słabość. Musimy go spychać, aż znajdziemy tę słabość. Albo aż Mati S zostawi suba. Dziękuję bardzo, Mati S. Albo aż do momentu, kiedy nie skończy mu się energia. Nieważne co się stanie, nie dajmy mu ani centymetra, w zasadzie nawet cala, na złapanie oddechu. Zaatakujmy go wszystkim, czym mamy. Dobrze, zróbmy to. No i faktycznie dzieje się... Ej, czy to nie jest kadr Piccolo i Goku walczącego z Radicem? Tak mi się wydaje, że to kojarzę. W mandze to było trochę bardziej przycięte, ale jak znajdę wam... Albo mogę teraz, albo potem w montażu, jak znajdę. Jak nie znajdę, to znaczy, że nie miałem racji. Ale podobnie to wygląda do tamtej sceny. Myślicie, że jak będziecie atakować mnie razem, to wystarczy, żeby mnie pokonać? Mylicie się. Wasze rany sprawiają, że jestem silniejszy? Co? Jakim cudem? Jak to działa? O co tu B? Kalion próbuje zaatakować naszą dwójkę, ale Bardock odskakuje, a Ginę jest jeszcze szybsza, jeszcze zwinniejsza, pojawia się za Kalionem i wygląda na to, że te ataki Kaliona w ogóle nie trafiają, bo Ginę albo ich unika, albo Bardock ich unika. Jak to jest, że oni ruszają się tak szybko? Co się tutaj dzieje? Zastanawia się Kalion. Co tu się odpiernicza? Mówi Kalion, odepchnięty po raz kolejny i Ginę z Bardockiem przechodzą do ofensywy, atakując przeciwnika, kopiąc go. Ten jest zmuszony do postawienia bloku. Bardock po raz kolejny nie daje mu nawet, tak jak powiedział wcześniej, momentu na złapanie oddechu. Myślałem, że jestem silniejszy, od nich powinienem być silniejszy. Jak to jest, że przyjmuje obrażenia? Zastanawia się Kalion, ale nie ma czasu na zastanowienia. Bardock wykopuje go w powietrze, w którym momencie Ginę tam już czeka i Dragon Ballowo-młotowym uderzeniem klasycznym dla prawie wszystkich dzieł Dragon Balla wysyła go z powrotem w ziemię, ale Kalion niczym kocur ląduje na 4 łapy, tylko że tak jak tutaj do tej pory widzimy, nasi bohaterowie nie mają zamiaru tracić ani naszego czasu, ani czasu Kaliona na jakieś dialogi, rozmowy i przytykania się w nos. Ginę nie poprzestaje, pojawia się za nim i łapie go niczym jak wspomniany dosłownie Goku, Radica, tylko że jakim cudem ona go jest w stanie tak mocno utrzymać? Jeszcze go gryzie w ogóle w kark? Ej, nie puszczaj go, mówi Bardock. Gryzie go w kark. Myślałem, że za ogon go złapie. I Bardock wykorzystuje ten moment, żeby zatopić pięść w brzuchu Kaliona. Wystarczy! Kalion odrzuca Ginę i Bardocka. Ginę A nie, myślałem, że ugryzła się w język. To koniec, Kalion. Całe to napinanie się sprawiło, że jesteś wolniejszy. A to śmiertelny błąd na polu bitwy. Był obrzydliwy! Mówi Ginę, która przecież ugryzła Kaliona przed chwilą. Wy durnie. Jeszcze na to nie wpadliście? Wasze starania są na nic. Nigdy mnie nie pokonacie. On się leczy? Trzeba go zabić, bo się chuj regeneruje. Jak to mówił Stachu Jones, czy coś w tym stylu. Nie mówcie mi, że on zawsze był w stanie to robić. To wyjaśnia jego wytrzymałość. Jakakolwiek śmiertelna rana, a on po prostu wraca, jak gdyby nigdy nic. Myślę, że to jego sajańska biologia. Staje się silniejszy za każdym razem, jak się leczy. A niech to. Jak mamy pokonać kogoś takiego? Musimy zatrzymać go, żeby się nie leczył. W takim razie dorwijmy go, wykrzykuje Ginę. Haha,
Za późno, mówi Kalion, który łapie Ginę i Bardoka, a w zasadzie atakuje ich jakimiś kiblastami. I wiecie co? Z tego co pamiętam, ta manga kończy się w okolicach 124, jakieś 24 strony, więc byłoby fajnie sobie w tym momencie zrobić przerwę i następny odcinek będzie ostatnim. Tak myślę. Może będzie trochę dłuższy, ale tak by było dobrze właśnie, żeby sobie zrobić, że ten następny odcinek będzie ostatnim. Więc końcówkę walki Kaliona, Giny i Bardoka, no i jak to będzie wyglądać na samym końcu, zobaczymy za jakiś czas. A póki co, dzięki Wam za oglądanie. Powiem Wam, że ta scena, kiedy Bardock i Ginę ze sobą rozmawiali, podobało mi się to, w jaki sposób w jaki sposób Bardock się przed nią otworzył, ale nagle uświadomił sobie, że to, co mówi, przecież to jest okazywanie słabości. Ta jego strona, która właśnie jest taka cicha i chłodna, do niego przemówiła, ale Ginę trochę właśnie sprawiła, że nie dość, że on zaakceptował pewnie po części tę swoją wrażliwą stronę, to też jeśli mielibyśmy tutaj do tego dokoptować pewną teorię, zwróćcie uwagę na to, jak to później wyglądało w historii Dragon Balla Super. Bardock był osobą, która przecież kogoś uratowała. Monaito, Musli, Granole i można powiedzieć, że to się wzięło stąd. Z tej pierwszej misji, kiedy Bardock zobaczył, jak Ginę ratuje innych. To nie jest tylko historia, która opowiada nam wymyśloną historię na temat tego, jak to mogło być, tylko ona też sprytnie wiąże się z tym, co później widzieliśmy, jeśli zerkniemy tutaj głębiej. Za to dziękuję autorowi, doceniam to i bardzo mi się to podoba. Także zachęcam Was do tego, żebyście zostawili lajka, suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam Was do autora, linki do niego znajdziecie tradycyjnie w opisie. No i cóż, niedługo zobaczymy, jak ta historia się kończy, a jeśli chodzi o mangę Ginę Reboot, to jest jeszcze historia Faszy, którą też na pewno sobie przeczytamy. Póki co, dzięki za oglądanie, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie. Cześć! Dziana!